Dubaj. Miasto, które jeszcze pół wieku temu było skromną osadą rybacką na pustynnym wybrzeżu Zatoki Perskiej, przeszło transformację, jakiej świat wcześniej nie widział. Z piasku i morza wyrosły drapacze chmur sięgające nieba, sztuczne wyspy w kształcie palm i map świata, a także infrastruktura, która zdaje się wyprzedzać swoje czasy. To tutaj znajduje się Burj Khalifa, najwyższy budynek na świecie, oraz Dubai Mall, gigantyczne centrum handlowe, które przyciąga tłumy z każdego zakątka globu. Dubaj stał się symbolem luksusu, miejscem, gdzie wszystko jest większe, lepsze i bardziej ekstrawaganckie. Ale za tą błyszczącą fasadą modernizmu kryje się historia, która ma znacznie ciemniejszy odcień. W ciągu ostatnich dekad miasto to przekształciło się nie tylko w turystyczną i finansową potęgę, ale także w bezpieczną przystań dla przestępców z całego świata. Od mafiozów i handlarzy narkotyków po skorumpowanych oligarchów i uciekinierów przed sprawiedliwością. Jak to się stało, że Dubaj, kiedyś zależny od połowu pereł i handlu przyprawami, stał się azylem dla tych, którzy działają poza prawem? Klucz leży w polityce państwa, które świadomie stworzyło warunki sprzyjające napływowi kapitału, niezależnie od jego pochodzenia. Brak podatków dochodowych to jeden z filarów tej strategii. W Dubaju nie ma fiskusa, który pytałby, skąd pochodzą miliony inwestowane w wieżowce czy luksusowe posiadłości. Przestępcy mogą tu zakładać firmy, prowadzić interesy i kupować nieruchomości, nie martwiąc się o śledztwa podatkowe czy konieczność tłumaczenia się z przeszłości. Co więcej, miasto oferuje obcokrajowcom niespotykaną łatwość działania. Procedury związane z uzyskaniem wizy pobytowej czy pozwolenia na działalność gospodarczą są tu uproszczone do minimum. To wszystko sprawia, że Dubaj przyciąga nie tylko legalnych przedsiębiorców, ale także tych, którzy mają na sumieniu więcej niż chcieliby ujawniać. W odróżnieniu od krajów zachodu, gdzie organy ścigania aktywnie tropią przestępców, a międzynarodowa współpraca pozwala na skuteczne akcje przeciwko zorganizowanej przestępczości, Zjednoczone Emiraty Arabskie z Dubajem na czele obrały inną drogę. Tutaj priorytetem jest rozwój i dobrobyt, a niekoniecznie ściganie tych, którzy przynoszą do miasta swoje fortuny, nawet jeśli są one owocem nielegalnych działań. Lokalne władze rzadko podejmują kroki przeciwko międzynarodowym kryminalistom, a historie o udanych operacjach przeciwko nim są niemal anegdotyczne. Dzięki temu Dubaj stał się miejscem, gdzie przestępcy mogą odetchnąć z ulgą. Granice miasta oznaczają dla nich nowy początek, wolny od strachu przed więzieniem. Położenie geograficzne Dubaju, na styku Europy, Azji i Afryki, od wieków czyniło go ważnym punktem na mapie handlu. Dziś ta strategiczna lokalizacja ma nowe znaczenie. Miasto stało się globalnym centrum finansowym, które przyciąga nie tylko legalny biznes, ale i tych, którzy widzą w nim idealne miejsce do prowadzenia ciemnych interesów. Międzynarodowe służby ścigania, takie jak Interpol czy Europol, mają tu ograniczone pole manewru, co pozwala przestępcom działać bez obawy o schwytanie. Dubaj oferuje coś więcej niż tylko możliwości biznesowe. To styl życia, który stał się wizytówką współczesnego kryminalisty. Luksusowe hotele z widokiem na Zatokę Perską, prywatne wille na sztucznych wyspach, jachty cumujące w ekskluzywnych marinach i super samochody warte miliony dolarów, to wszystko tworzy obraz życia w przepychu, które pozwala unikać odpowiedzialności za czyny z przeszłości. Rynek nieruchomości w Dubaju odgrywa w tym procederze kluczową rolę. Miasto przekształciło się w globalne centrum, gdzie nielegalne zyski zamieniane są na apartamenty z widokiem na Burj Al Arab, penthouse'y w drapaczach chmur i rozległe posiadłości na Palm Jumeirah. W 2022 roku międzynarodowe śledztwo Dubai Unlocked we współpracy z ponad 74 redakcjami z 58 krajów ujawniło skalę tego zjawiska. Dziennikarze dotarli do danych pokazujących, że przestępcy z całego świata, od rosyjskich oligarchów po południowoamerykańskich baronów narkotykowych, masowo inwestują w dubajskie nieruchomości, budząc pytania o przejrzystość i legalność tamtejszego rynku. Przykładem jest Rafael Imperiale, włoski mafiozo powiązany z neapolitańską kamorą, który przez lata ukrywał się w Dubaju, korzystając z jego przychylnej atmosfery dla osób takich jak on. Po zatrzymaniu w 2021 roku oddał włoskim władzom sztuczną wyspę u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zamian za złagodzenie wyroku. Historia ta stała się symbolem tego, jak głęboko przestępczość przeniknęła do miasta. Kolejnym głośnym przypadkiem jest Daniel Kinahan, irlandzki boss mafii specjalizujący się w handlu narkotykami i bronią. Po tym jak stał się celem międzynarodowych służb ścigania, Kinahan przeniósł się do Dubaju, gdzie nie tylko zainwestował miliony w luksusowe nieruchomości, ale także zbudował rozległą sieć kontaktów z innymi przestępcami działającymi w regionie. Dzięki temu mógł kontynuować swoje operacje w niemal całkowitej tajemnicy, korzystając z faktu, że Dubaj rzadko współpracuje z zagranicznymi organami w sprawach ekstradycji. Kinahan, znany z brutalności wpływu w świadku przestępczym, stał się jednym z wielu przykładów, jak miasto przekształciło się w bezpieczną przystań dla tych, którzy chcą żyć poza zasięgiem prawa.
Dubaj przyciąga nie tylko mafiozów i handlarzy, ale także osoby powiązane z autorytarnymi reżimami, w tym z otoczeniem Władimira Putina. Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku i nałożeniu sankcji na rosyjskich oligarchów przez Zachód, wielu z nich znalazło w Dubaju schronienie dla swoich fortun. Dmitrij Rybołowlew, miliarder znany z kontrowersji finansowych i zakupu rekordowo drogich dzieł sztuki, jest jednym z tych, którzy zainwestowali w dubajskie nieruchomości. Podobnie Ruslan Bajsarow, biznesmen blisko związany z czeczeńskim przywódcą Ramzarem Kadyrowem, znalazł w mieście bezpieczne miejsce dla swojego kapitału. Polityka Dubaju, która nie wymaga szczegółowego wyjaśniania źródeł funduszy, pozwala takim osobom ukrywać majątki przed konfiskatą i zachować anonimowość w cieniu wieżowców. Historia Dubaju jako azylu dla rosyjskich elit nie zaczęła się jednak w 2022 roku. Już wcześniej miasto przyciągało biznesmenów i urzędników powiązanych z Kremlem, którzy szukali miejsca, gdzie mogliby inwestować zyski z korupcji czy nielegalnych interesów. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku Dubaj stał się jednym z kierunków, gdzie rosyjski kapitał, często o wątpliwym pochodzeniu, szukał nowego domu. Wraz z rozwojem miasta w XXI wieku ten trend tylko się nasilił, a sankcje nałożone po aneksji Krymu w 2014 roku i wojnie w Ukrainie jeszcze bardziej skierowały uwagę oligarchów na Emiraty. Mimo napływu przestępców i kontrowersyjnych postaci, Dubaj pozostaje jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie pod względem przestępczości ulicznej. Władze utrzymują żelazną kontrolę nad porządkiem publicznym, oferując mieszkańcom i turystom warunki życia, które kontrastują z chaosem wielu innych metropolii. To paradoks, który fascynuje obserwatorów. Z jednej strony miasto jest rajem dla międzynarodowych kryminalistów, z drugiej zapewnia stabilność i bezpieczeństwo na co dzień, co tylko zwiększa jego atrakcyjność. Przez dekady Dubaj unikał ścisłej współpracy z międzynarodowymi służbami ścigania, co umacniało jego pozycję jako azylu dla przestępców. Brak umów ekstradycyjnych z wieloma krajami przez lata oznaczał, że osoby poszukiwane listami gończymi mogły tu żyć bez obawy o deportację. Choć w ostatnich latach Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały pewne porozumienia o współpracy, ich podejście do ekstradycji pozostaje wysoce selektywne. Jak zauważa profesor Jody Vittori z Uniwersytetu w Georgetown, Emiraty są czarną dziurą dla organów ścigania. Niejasne kryteria decydują o tym, które wnioski są rozpatrywane, a które trafiają do kosza. Interpol i inne organizacje regularnie napotykają tu trudności, co sprawia, że Dubaj pozostaje miejscem, gdzie międzynarodowe prawo traci swoją moc. W 2022 roku grupa zadaniowa do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy dodała Zjednoczone Emiraty Arabskie do tzw. szarej listy państw wysokiego ryzyka w kwestii prania brudnych pieniędzy, a Parlament Europejski uznał je za państwo wysokiego ryzyka. Te decyzje były efektem lat obserwacji, które pokazały, że Dubaj stał się kluczowym ogniwem w globalnej sieci przestępczości finansowej. Tom Keating z Instytutu zajmującego się obronnością i bezpieczeństwem podkreśla, że miasto od dawna jest rajem dla osób dysponujących dużymi sumami pieniędzy niewiadomego pochodzenia. Tak jak wspominałem, ich regulacje nie wymagają wyjaśnień, a od 2022 roku wystarczy posiadłość warta $500 000, by uzyskać długoterminową wizę. To w połączeniu z brakiem podatków od sprzedaży nieruchomości i boomem na rynku mieszkaniowym czyni Dubaj magnesem dla tych, którzy chcą ukryć swoje aktywa. Dubaj to więcej niż tylko finansowa stolica Bliskiego Wschodu. To przestrzeń, gdzie luksus i przestępczość splatają się w sposób, który przyciąga zarówno podziw, jak i krytykę. Dla wielu międzynarodowych kryminalistów jest to wymarzona destynacja. Miejsce oferujące anonimowość, bezpieczeństwo i możliwość życia w przepychu bez obaw o konsekwencje. Śledztwo Dubai Unlocked rzuciło światło na skalę tego problemu, ujawniając, jak przestępcy wykorzystują Dubaj do ukrywania majątków i unikania sprawiedliwości. Śledztwo ujawniło również tożsamość właścicieli wielu nieruchomości, którzy woleliby pozostać w cieniu. Historia Dubaju jako raju dla przestępców ma swoje korzenie w jego szybkim rozwoju. Po odkryciu ropy w latach 60. XX wieku Emiraty zaczęły budować swoją potęgę, ale to wizja szejka Rashida bin Saida Al Maktouma, a później jego syna Mahomeda, uczyniła Dubaj globalnym graczem. Śledztwa wykazały, że dubajskie banki i firmy były wykorzystywane do czyszczenia pieniędzy z handlu narkotykami, bronią i korupcją, co tylko potwierdziło mroczną stronę tego sukcesu. Dubaj pozostaje miastem kontrastu. Z jednej strony błyszczy jako symbol nowoczesności i postępu, z drugiej skrywa sekrety międzynarodowej przestępczości, które rzucają cień na jego osiągnięcia. Szerokie powiązania z mafiami, oligarchami i nielegalnymi interesami to wyzwanie, z którymi władze próbują się zmierzyć, wprowadzając nowe regulacje i współpracę z zagranicą. Jednak dla wielu obserwatorów jest jasne, że to co widzimy to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Historia, która wciąż czeka na pełne odkrycie. Jeśli chcesz poznać historię europejskiej przestępczości, to koniecznie subskrybuj nasz kanał i zanurz się w świat pełen mafii, przekrętów i mrocznych skandali. Od bezwzględnych walgangów po szemrane interesy elit. Odkrywamy wszystkie sekrety bez żadnych tematów tabu. Kliknij subskrybuj i dołącz do ekipy, która nie boi się zaglądać tam, gdzie inni boją się spojrzeć.